Siema, tu Wahacz. Peugeot 508 przejdzie niedługo lifting. Ja na tym filmie pokażę wersję jeszcze przed odświeżeniem i powiem, czy warto na to odświeżenie czekać, ponieważ obecnie 508 jest modelem niejednoznacznym, jeśli chodzi o cenę. To znaczy, z jednej strony daje ona naprawdę dużo frajdy z użytkowania, a z drugiej ma swoje problemy, zwłaszcza widoczne przy tej cenie. Stwierdzenie o cenie jest w przypadku testowanego egzemplarza najbardziej odczuwalne z całej gamy silnikowej, ponieważ mamy tutaj hybrydę plug-in o mocy 225 koni mechanicznych, która jest droższa od odmian tylko spalinowych o minimum około 30 000 złotych i sprawia, że samochód ten kosztuje wyraźnie ponad 200 000 złotych, a w takim przedziale cenowym wymagania mogą być już duże. Hybryda jest też obecnie jedyną możliwością, aby zamówić mocniejsze 508, ponieważ zwykła benzyna czy diesel straciły jakiś czas temu mocniejsze warianty i obecnie mają jedynie maksymalnie 130 koni. O cenach powiem jednak więcej trochę później, a teraz chciałbym skupić się na wyglądzie nadwozia, ponieważ jest to jeden z czynników, które wpływają na radość z użytkowania, o której mówiłem na wstępie, ponieważ 508 jest moim zdaniem, pomimo upływu lat od premiery w 2018 roku, wciąż w świetnej formie i mało widać po nim wiek i w dalszym ciągu broni się chociażby niską bryłą, która jest zarazem dynamiczna i nieostentacyjna, ale też detalami w postaci np. pionowych kłów robiących za światło do jazdy dziennej. No i też sam fakt, że jest to elegancki sedan, a nie kolejny crossover, dodaje 508 punktów w kategorii stylistyki i chociaż odmiana po liftingu będzie ostrzejsza i nowocześniejsza, to nie uważam, aby temu, co oferowane jest na ten moment, czegoś brakowało. Do testów dostałem samochód w topowej odmianie GT Pack, gdzie liczyć można w standardzie na inny wzór na atrapie chłodnicy, 19-calowe felgi, które w egzemplarzu testowym zastąpione zostały 18 na zimę, a za czarny lakier specjalny dopłacić trzeba 3900 zł. W standardzie w każdej wersji dostaje się za to bezramkowe szyby. Niby jest to drobiazg, ale pozwala poczuć się trochę lepiej wsiadając i wysiadając z tego samochodu. Wnętrze 508 oparte jest o stosowaną od jakiegoś czasu w Peugeotach filozofię stylistyczną iCockpit, co skutkuje ciekawymi kształtami, które dzięki niskiemu nadwoziu w fajny sposób, powiedzmy, obudowują miejsce pracy kierowcy. Mamy też tutaj malutką kierownicę i widoczne nad nią zegary. Ten aspekt jest największym wyróżnikiem i zarazem największą kontrowersją związaną z unikalnym dla Peugeota projektem iCockpit. Kontrowersyjność wynika tutaj z faktu, że taka budowa jest mniej uniwersalna niż standardowa i dla części osób może być trudniej przyjąć optymalną pozycję za kierownicą, aby wszystko widzieć i nie zahaczać nogami o kierownicę. Osobiście tylko w crossoverze 2008 miałem z tym problem, a w 508 sprawnie mogłem znaleźć odpowiednie ułożenie wszystkiego i przy braku kłopotów z wygodą, obecność małej kierownicy to super moim zdaniem rzecz i kolejny powód, dla którego lubię testowanego Peugeota. Wynika to z faktu, że taką kierownicą obraca się po prostu znacznie przyjemniej niż zwykłą, ma się wrażenie siedzenia w jakimś modelu wyścigowym i przez to aż chce się z niej korzystać, tym bardziej, że prezentuje się też niczego sobie. Jedynym problemem przez jej symetryczność może być szybkie połapanie się po ciemku, czy kierownica z pozycji 0, czy obrócona o 180 stopni, ale nie zmienia to faktu, że jestem dużym zwolennikiem tego rozwiązania w Peugeotach, zwłaszcza z niższym nadwoziem. Niestety z rozmieszczeniem przycisków na kierownicy już tak dobrze nie jest i tutaj przechodzimy do problemów 508, o których wspominałem na wstępie. Z prawej strony steruje się piosenkami, mamy też odbiór połączeń, zmiany źródła dźwięku, z lewej niesymetrycznie obsługuje się głośność, co nie jest zbyt wygodne. Na rolce, która powinna służyć za zmianę piosenek, mamy zmianę motywów na zegarach. Tempomat to joystick za kierownicą, który jest całkiem wygodny, ale jednak niewidoczny, więc trzeba się go nauczyć. A z kolei komputer pokładowy, resetowanie to prawa manetka. Jest to wszystko mocno rozproszone i dałoby się to bardziej uprościć i skondensować. Elektroniczne zegary oparte są o przygotowane przez Peugeota kompozycje, tylko w jednej z nich można sobie modyfikować to, co będzie z lewej czy z prawej strony, ale dzięki temu, że te z góry predefiniowane układy są odpowiednio zróżnicowane, bo można mieć bardziej klasyczny widok albo taki z nawigacją na środku, z mapą, to jest to moim zdaniem wystarczające rozwiązanie pod kątem funkcjonalności. Tryb osobisty można sobie modyfikować przy pomocy komputera w systemie inforozrywki. Jeśli miałbym tutaj jakieś zarzuty, to do tego, że wyświetlacz nie jest osłonięty żadną szybką, co może być problematyczne. Też rozdzielczość przydałaby się trochę wyższa, to znaczy nie jest ona jakaś bardzo zła i nie pogarsza czytelności, ale w niektórych miejscach zbyt mocno widać piksele. Ekran systemu inforozrywki w testowanym modelu ma 10 cali i rozdzielczość, do której nie mogę się już przyczepić. Niestety oprogramowanie jest jeszcze stare, pamiętające czasy, gdy wyświetlacze miały 7 cali, do tego jest dostosowany interfejs, te boczne sekcje zostały doklejone i tam mamy na sztywno po prostu
wskazania temperatury umieszczone, a wszystko, co można zmieniać, znajduje się na środku. Jeśli chodzi o to, jak zostało to zaprojektowane, to jest przyzwoicie moim zdaniem, ponieważ te moduły ładują się szybko. Mamy integrację ze smartfonami poprzez Android Auto czy Apple CarPlay. Jest też rozsądnie zaprojektowane menu i ogólnie korzysta się z tego rozwiązania ok, ale widać po nim jednak przystarzałość. Nie ma też niektórych rzeczy, np. zapamiętywania źródła dźwięku i bywa ten system czasami już taki, że wymagałby zmiany. I zmiana nastąpi z tego, co widziałem na zdjęciach producenta. Mamy dostać system z 308, zdecydowanie lepszy i to może być właśnie wyraźna poprawa w odczuwalnej wygodzie obsługi samochodu. Niestety z tego, co widziałem, panel klimatyzacji wciąż ma pozostać w formie menu ekranowego. W chwili obecnej, w przedliftingowej wersji, przez ten panoramiczny ekran mamy dostęp do sterowania temperaturą i siłą nawiewu bardziej eksponowany, nie trzeba się zagłębiać w to menu, no ale wciąż jest to mało wygodne w porównaniu z w pełni fizycznym rozwiązaniem. Jest poniżej kilka przycisków dotykowych do niektórych funkcji, no ale najważniejszych, czyli zmiany temperatury czy siły nawiewu, tutaj się nie znajdzie. Biorąc pod uwagę wszystko, co pokazałem w ostatnich minutach, obsługa Peugeota 508 wypada mocno przeciętnie jak na współczesne standardy i za sprawą zmian, które wprowadzi wersja po liftingu, w tym obszarze akurat rozważałbym poczekanie. Na chwilę obecną nie ma oficjalnych informacji, czy lifting pociągnie za sobą podwyżki cen w Polsce, ale biorąc pod uwagę, co się dzieje obecnie na rynku, to zdziwiłbym się, gdyby chociaż o te kilka procent ceny nie poszły do góry. W każdym razie w przypadku wariantu przedliftingowego cennik startuje z kwotą 179 900 zł, co jest spowodowane również tym, że Peugeot postanowił wykosić niższe wersje wyposażeniowe i tak jak kiedyś samochód można było zamawiać w bazowym Active albo Allure, trochę bardziej bogaty doposażonym, tak teraz minimum co się dostaje to Allure Pack, które jest już odmianą oferującą bardziej niż wystarczający poziom wyposażenia i w starym cenniku uchodziłaby ona już za w małym stopniu co prawda, ale jednak ekstrawagancką, bo kiedyś takim królem rozsądku było zwykłe Allure z wybranymi opcjonalnymi pakietami. Obecnie w Allure Pack można liczyć na dwustrefową klimatyzację, dostęp bezkluczykowy, pełne światło LED, aktywny tempomat, większy ekran systemu inforozrywki, czujniki parkowania z kamerą cofania, czy wszystkie dostępne w tym modelu systemy bezpieczeństwa, zatem jest naprawdę ok. Wersja GT droższa o 5600 zł dodaje głównie elementy stylistyczne na zewnątrz oraz tylko kilka rzeczy wewnątrz, jak np. dekoracyjne oświetlenie czy fotele AGR. GT Pack powiększa cenę o kolejne 13 300 zł i jest to już wersja dla entuzjastów, bo dochodzi w niej adaptacyjne zawieszenie, markowe audio firmy Focal czy elektryka klapy bagażnika, zatem zdecydowanie nie niezbędne rzeczy. Do niej można też domawiać tylko największe bariery jak kamera na podczerwień czy panoramiczny dach. Testowany egzemplarz został skonfigurowany maksymalnie bogato i jest prezentacją tego, na co stać 508, ale pociągnęło to też za sobą koszty, bo za samochód, który pokazuję na tym filmie, zapłacić trzeba około 260 000 złotych. Na szczęście, jeśli komuś nie jest potrzebna wersja ładowana z gniazdka i wystarczy na przykład 130 koni w dieslu, to tę cenę zbić można, nie licząc dodatków, na starcie o niemal 30 000 złotych, co w Allure Pack sprowadza ją poniżej 200 000 złotych i ile taka rozsądniejsza 508 za około 196 000 zł kosztowałaby w leasingu operacyjnym, powiem opierając się na ofercie partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska. W cenach netto weźmie 20% wpłaty własnej, czyli 25 975 zł, 4-letni okres leasingu i wykup końcowy 30%, co daje 38 963 zł i wtedy miesięcznie płacić trzeba 2052 zł raty. Link do oferty umieściłem w opisie filmu, a na stronie Carlis Polska są też inne modele, również w wynajmie długoterminowym. Jeśli ktoś chciałby zdecydować się na hybrydę plug-in, to dostanie w niej 4-cylindrowy silnik benzynowy 1.6 PureTech 180 koni, który kiedyś swoją drogą występował w tym modelu samodzielnie, bez elektryfikacji. W chwili obecnej musi wspierać go elektryk i moc całego układu to 225 koni przenoszona na przednią oś. Daje to takie przyspieszenie od 0 do setki. Oraz takie od 90 do 140 km na godzinę.
Pokaz osiągów nagrywałem przy rozładowanych akumulatorach, ponieważ po pierwsze zawsze porcja energii na czarną godzinę w nich zostaje, a po drugie jadąc w jakąkolwiek dłuższą trasę, tryb hybrydowy bez energii w bateriach będzie domyślnym stanem dla 508 ładowanej z gniazdka, ponieważ model ten oferuje akumulator o pojemności 12,4 kWh, zatem jest to wartość, która mnie w mieście przy temperaturze mniej więcej 0 stopni pozwalała przejechać około 35 km, zatem myśląc o podróżowaniu w trybie elektrycznym, trzeba nastawiać się na scenariusze typu dojazdy do pracy w mieście z okolic podmiejskich, najlepiej z dostępem do gniazdka na obu końcach trasy. Gdy jedzie się tylko na prądzie, trzeba oddać silnikowi elektrycznemu, że odpowiednio radzi sobie z rozpędzaniem auta i dopóki ostro się nie przyspiesza, to można podróżować tylko w trybie elektrycznym, nie tylko przy miejskich prędkościach. Gdy energia w akumulatorach się kończyła, to samochód zaczynał zachowywać się jak zwykła hybryda, w której silnik benzynowy aktywuje się dosyć wcześnie i w trybie mieszanym udawało mi się tylko na prądzie pokonywać około 25-35% dystansu. Jeżdżąc po Warszawie z pustymi bateriami, komputer pokładowy pokazywał średnie spalanie na poziomie 7 litrów na 100 km, poza miastem wyniki spadały do 5,5 litra, na drogach ekspresowych rosły do 6,5 litra, a przy prędkościach autostradowych samochód potrzebował 7,5-8 litrów, zatem realnym królem oszczędności wciąż jest testowany modelu diesel 1.5 HDI 130 koni. Nie będzie on jednak tak szybki jak hybrydowe 508, bo testowana odmiana zapewniała mi solidne osiągi, przy których ze spokojną głową podróżowałem przy każdej legalnej w Polsce prędkości, chociaż też na oko aż tak bardzo mocy 225 koni nie czułem. Nie czułem też podczas jazdy poza miastem z pustymi akumulatorami jakiegoś mocnego udziału silnika elektrycznego w zapewnieniu natychmiastowej reakcji na wciskanie gazu. W takich warunkach na prądzie mogłem jechać wyłącznie utrzymując prędkość albo bardzo delikatnie przyspieszając. Im mniejsza prędkość, tym elektryk bardziej na początku może się wykazać. Szybkość reakcji i tak w testowanym Peugeocie nie była problematyczna, bo z benzyną współpracuje tu 8-biegowa automatyczna skrzynia, która szybko radzi sobie z redukcjami, zapewnia też dużą płynność i rozsądnie trzyma silnik na obrotach, których co prawda nie widać na zegarach, ale jakiegoś niezdrowego dźwięku jednostki napędowej trzymanej zbyt nisko nie słyszałem i benzyna pracuje kulturalnie, a ponieważ automat ma zwykłe biegi, to też silnik z naturalnym dźwiękiem wkręca się na obroty. Ogólnie zatem skrzynia w trybie hybrydowym nie zwraca na siebie uwagi, a w trybie elektrycznym sporadycznie zdarzało się jedynie, że po okresie lekkiego wytracania prędkości i wciśnięciu gazu samochód miał jakby chwilę zawahania przed przyspieszeniem. Auto ładować można prądem zmiennym przez kabel typu drugiego domyślnie z mocą 3,7 kW, a za 1800 zł może ona wzrosnąć do 7,4 kW. Ładowanie korzystając z miejskiej infrastruktury trwało około 3,5 godziny, a w domu w nocy akumulatory powinno dać się też naładować do pełna. Ich obecność niestety zmniejszyła zbiornik paliwa i z 62 litrów w benzynie zmalał on do skromnych 43 litrów. Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy 508, to wypada zacząć od dźwięku, ponieważ ma ona problem z wyciszeniem od podwozia. Mój poprzedni kontakt z tym modelem przypadł na okres suchy i wtedy nie jest to zbytnio odczuwalne, ale teraz nawierzchnia była nieraz mokra i w takich warunkach zwracał moją uwagę ciągły hałas od nadkoli, który sprawiał nawet na początku, że myślałem, że nie mam domkniętych szyb. Wypada to kiepsko i na mokrej nawierzchni nawet radio tego nie zagłusza, co za ponad 200 000 złotych jest bardzo rozczarowujące, tym bardziej w bezgłośnej hybrydzie. Na szczęście poza tą wpadką 508 zapewnia świetne wrażenie z jazdy, bo dostajemy w niej żwawy układ kierowniczy z całkiem dobrą bezpośredniością, która w połączeniu z malutką kierownicą sprawia, że tym samochodem aż chce się jeździć, a jednocześnie nie jest on zbyt ostry na co dzień. Zawieszenie to kolejny mocny punkt, ponieważ gwarantuje wysoki poziom komfortu i zmiękczania nierówności, a zarazem odpowiednią porcję sztywności w zakrętach. Do tego dochodzą jeszcze bardzo wygodne fotele, które w testowanym egzemplarzu miały nie tylko elektryczną regulację, ale też masaż. Nawet pomimo tego, że deska rozdzielcza w testowanym Peugeocie jest dosyć wysoko, to nieźle można dostrzec maskę z perspektywy kierowcy. Ona jest poziomo poprowadzona, ale za to długa. Krótkie jest za to podszybie. Frontowa szyba nie jest przesadnie pochylona. Jeśli chodzi o widoczność na boki, to z nią problemów nie mam. Gorzej jest, gdy się spojrzy do tyłu, ponieważ tam mamy po pierwsze masywny słupek, a po drugie tylną szybę, która właściwie tylko pokazuje, że jakiś tam świat za samochodem istnieje, ponieważ przez to, że jest wysoko ulokowana, mocno pochylona i za nią znajduje się jeszcze sporo samochodu, to na bardziej szczegółowe informacje patrząc przez nią nie ma co liczyć.
Sytuację ratuje kamera cofania. Dobrze, że w każdej wersji jest ona teraz w standardzie. Niestety oferuje tragiczną wręcz jakość. Gdyby ten samochód kosztował połowę tego, co kosztuje, to i tak można by na tą jakość narzekać, a to, co dostajemy tutaj za te pieniądze, no to jest to coś zupełnie moim zdaniem nieakceptowalnego. Oby wraz z liftingiem to się zmieniło na lepsze. Kamera jeszcze na domiar złego zbyt rozciąga to, co znajduje się po bokach kadru. Widok z lotu ptaka jest tutaj symulowany, ponieważ nie mamy kamer bocznych, tylko komputer bierze to, co widzi kamera przednia i tylna. Przednia dochodzi w GT Pack w standardzie, a w innych odmianach jest za 2600 zł ekstra i na podstawie ruchu samochodu niejako rysuje, co powinno być z lewej i z prawej strony, więc to się przyda na przykład na parkingach gdzieś, żeby zobaczyć sobie linię, ale trzeba brać pod uwagę, że to, co jest po bokach, nie wyświetla się w czasie rzeczywistym. Na szczęście ogólne manewrowanie Peugeotem 508 jak na jego duże rozmiary, bo 475 cm długości i 185 cm szerokości, nie jest specjalnie utrudnione przez układ kierowniczy, bo gwarantuje on żwawość reakcji lepszą niż można się po takim nadwoziu spodziewać. Mało kierownica poprawia też wyrażenia na parkingach, a ogólnie samochód oferuje rozsądną średnicę zawracania. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego to Peugeotowa klasyka, co oznacza, że mógłby być on trochę cieńszy, ale ma za to opływowe kształty i nie jest przesadzony na wysokość czy szerokość. Wykonany został z bardzo rozsądnego, czarnego, chropowatego plastiku dobrej jakości. Mamy też dekoracyjne srebrne elementy, całość sprawia bardzo solidne wrażenie. W górnych częściach deski rozdzielczej oraz drzwi w testowanym modelu znaleźć można miękkie tworzywo, o może nie powalającej fakturze, ale wciąż przyjemnej. Na desce rozdzielczej jest ono uszlachetnione szwami. Nie są to jakieś wytłoczenia, tylko prawdziwe nici. W GT Pack spotkać można w kabinie bardzo dużo drewna, które wypada naprawdę przyjemnie pod kątem estetycznym. Na drzwiach podłokietniki są miękkie, też spotkać można tutaj szwy. W niższych częściach kokpitu mamy jeszcze trochę miękkich wstawek, w tych najniższych dopiero spotkać można twarde materiały, ale są one w mało bardzo eksponowanych miejscach. Tunel środkowy, tam gdzie się bardziej spogląda, to połączenie skóry oraz drewna. Podobają mi się też detale zarówno pod kątem tego, jak zostały zaprojektowane, np. te przyciski, jak również tego, jak działają. Nie mogę się do tego przyczepić, tak samo do spasowania, nie ma żadnych niepożądanych dźwięków, więc wrażenia są naprawdę pozytywne. Jednak w samochodzie za taką cenę można by oczekiwać jeszcze czegoś więcej. Ja wiem, że te pieniądze idą w układ hybrydowy, no ale fakt zostaje, że cena jest naprawdę wysoka. Na dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu 508 składają się LEDowe paski na drzwiach, a także na desce rozdzielczej. Podświetlony jest również schowek pod tunelem środkowym oraz uchwyty na kubki. Nie można modyfikować kolorystyki tych dodatkowych elementów, jedynie intensywność świecenia, ale nie jest to moim zdaniem wielki problem, ponieważ po pierwsze ładnie się to prezentuje, jest bardzo gustowny ten niebieski kolor, a po drugie on najlepiej komponuje się z barwami, które spotkać można na zegarach i według mnie całość robi pozytywne wrażenie, przyjemnie się w takim otoczeniu podróżuje, tym bardziej, że wszystkie instrumenty pokładowe doczekały się swojego źródła światła. Przednie światła, podobnie jak za dnia, również w nocy wyróżniają 508 ze sprawą pionowych segmentów do jazdy dziennej, które przypominają kły lwa. Pełnią one też czasami funkcję kierunkowskazów. Tak jak wszędzie z przodu, również w kierunkowskazach w lusterkach mamy LEDy. Z tyłu obecne są bardzo ciekawie wyglądające światło pozycyjne z efektem 3D, gdzie nie brakuje miłych dla oka detali, zatem pod kątem zarówno stylistyki, jak i nowoczesności oświetlenie testowanego Peugeota wypada moim zdaniem bardzo korzystnie. Gdy odblokuje się centralny zamek, w tylnych światłach można też liczyć na ciekawy pokaz. Przednie światła LED w 508 nie zapewniają żadnych zaawansowanych funkcji adaptacyjnych z wycinaniem części wiązki, ale dostajemy w ich przypadku bardzo solidne wciąż rozwiązanie, oferujące dobrą precyzję świecenia oraz dużą moc, więc nie ma się tutaj do czego przyczepić. W testowanym egzemplarzu za 7000 zł ekstra pojawiła się też kamera na podczerwień, która jest świetnym wsparciem po zmroku, ponieważ pozwala komputerowi dostrzec żywe stworzenia przed samochodem dalej, niż umożliwiałyby to kierowcy zwykłe światła. Gdy tak się stanie, aktywuje się sygnał ostrzegawczy i w przypadku np. zwierząt albo pieszych bez odblasków może zdecydować o uniknięciu kolizji. Bardzo przydatna rzecz, szkoda, że praktycznie nieobecna u konkurencji. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki niezbyt duży, ale bezpieczny zapas wolnej przestrzeni. Szklany dach jest oferowany za 6000 zł ekstra w 508. Jego osprzęt kończy się tutaj, a w naturalnym ułożeniu głowa ląduje tutaj w zagłębieniu, ale i tak konkretnie się prostując,
też dosyć wyraźnie stykałem się nią już z podsufitką, a gdy siadałem na środku, gdzie jest lekkie podwyższenie na tylnej kanapie, no to już w ogóle było bardzo źle i nie mógłbym tam podróżować, nawet w jakichś umiarkowanie długich trasach, przez to, że nie miałbym co zrobić z głowy, musiałem się garbić. Tunel środkowy na szczęście dla osoby podróżującej centralnie nie będzie problemem, ponieważ jest w małym stopniu wystający. Tylna kanapa wyposażona została w rozkładany podłokietnik. Mamy też tutaj 2 porty USB-A. Kolejne 2 są z przodu, pod tunelem środkowym też USB-A. Wraz z liftingiem pewnie jakieś USB-C się pojawią. Bagażnik samochodu ma 487 litrów pojemności, niski próg załadunkowy, bardzo duży otwór, chociaż na szerokość już taki bardzo nie jest, a także regularne kształty. Z prawej strony w kufrze mamy haczyk na jakąś torbę, z lewej spotkać można gniazdo 12V i to by było na tyle, jeśli chodzi o jakieś praktyczne dodatki. Pod podłogą w wersji hybrydowej znajduje się tylko niewielki schowek. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń dostaje się maksymalne 1537 litrów pojemności i podłogę z jedynie lekko unoszącymi się oparciami. Podsumowując, Peugeot 508 to, tak jak mówiłem na wstępie, samochód trudny w ocenie, bo pomimo wszystkich jego wad, których jak na ponad 200 000 złotych jest całkiem sporo, to gdy najpierw na niego patrzyłem w garażu, później wsiadałem do świetnie zaprojektowanego wnętrza, a jeszcze później ruszałem w drogę, trzymając w dłoniach malutką kierownicę, to jakoś trudno mi było się na minusach 508 skupiać, bo ten samochód dawał mi zdecydowanie ponadprzeciętną dawkę pozytywnych emocji. Osobiście tylko zdecydowanie nie brałbym go z hybrydą plug-in, bo 130 koni w tym samochodzie jest też akceptowalne, zwłaszcza w dieslu. A jeśli chodzi o lifting, to jeśli komuś nie przeszkadzają multimedia, bo na przykład zawsze podłącza sobie smartfona, to wątpię, aby w innych obszarach ten model aż tak bardzo się zmienił, aby koniecznie czekać. I to wszystko, co przygotowałem o 508. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że i test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!